Cześć, witajcie. Mamy nadzieję, że te ostatnie dni były dla Was spokojne, że święta minęły w miarę ciepło, rodzinnie, że udało się choć trochę odpocząć. To był długi weekend, moment zatrzymania, wyciszenia, bycia bliżej siebie. Ale teraz powoli wracamy na ziemię. Przed nami nowy rok. Noc pełna hałasu, emocji, napięć, a wraz z nią tematy, od których nie da się uciec, jeśli naprawdę chcemy mówić o odpowiedzialności za zwierzęta. Dlatego dziś nie będzie lekko. Dziś będzie prawdziwie, bo są rzeczy, o których warto mówić właśnie teraz, zanim znowu zagłuszy je huk, chaos, pośpiech. Jako lekarz weterynarii bardzo często słyszę jedno zdanie. On nic nie rozumie. To tylko zwierzę. Przecież my się tylko kłócimy. I za każdym razem myślę o tym samym. Zwierzęta naprawdę nie rozumieją słów, nie znają znaczeń zdań, nie analizują treści rozmów, nie wiedzą, kto ma rację. Ale jest jedna rzecz, którą rozumieją doskonale. Emocje. W tej pracy nauczyłem się jednej rzeczy bardzo wcześnie. Ciało zwierzęcia nigdy nie kłamie. Można nie widzieć ran, można nie widzieć siniaków, ale stres zawsze zostawia ślad. Zwierzę, które żyje w domu pełnym napięcia, nie potrafi się zrelaksować. Nawet wtedy, kiedy wydaje się spokojne, jego ciało jest w ciągłej gotowości, jakby cały czas czekało na coś złego. U jednych zwierząt widzimy to bardzo wyraźnie: drżenie, przyspieszony oddech, chowanie się pod meble, uciekanie do najdalszego kąta domu. Inne reagują inaczej, nie uciekają. One pilnują, stają się czujne, nie spuszczają opiekuna z oczu. Kładą się między nim a drugą osobą, jakby próbowały chronić, jakby mówiły: jestem tutaj. To nie jest zachowanie trudnego psa, to nie jest zły charakter, to jest reakcja na stres, który trwa za długo. Bardzo często słyszę, że zwierzę nagle się zmieniło, że zaczęło niszczyć, że przestało jeść, że nie chce zostawać samo, że choruje. Ale to nie jest nagła zmiana, to jest proces. Stres, który trwa tygodniami, miesiącami, czasem latami. Układ nerwowy zwierzęcia nie potrafi się wyłączyć tak jak ludzki. Nie ma racjonalizacji, nie ma myśli: to minie. Jest tylko ciało, które cały czas jest w trybie alarmowym. Szczególnie cierpią zwierzęta, które już wcześniej doświadczyły krzywdy. Te z pseudohodowli, te po przemocy, te po zaniedbaniach. Ich organizm pamięta, ich ciało pamięta. Dla nich każdy podniesiony głos, każdy gwałtowny ruch, każdy dzień emocjonalnego chaosu to sygnał, że znowu trzeba się bronić. Czasem słyszę, że zwierzę przesadza, że nic się przecież nie dzieje. Dla zwierzęcia dzieje się bardzo dużo, bo ono nie żyje w przyszłości, nie żyje w planach, nie żyje w obietnicach. Ono żyje tu i teraz. I jeśli tu i teraz jest pełne napięcia, to jego świat jest światem zagrożenia. To jest moment, w którym warto się zatrzymać i zapytać siebie nie o to, czy zwierzę jest grzeczne, ale o to, czy czuje się bezpieczne. Emocje. W tym miejscu zawsze robi się najtrudniej. Bo to jest moment, w którym trzeba powiedzieć coś, czego bardzo często nie chcemy usłyszeć. Zwierzęta bardzo rzadko cierpią dlatego, że ktoś robi im coś bezpośrednio. One bardzo często cierpią dlatego, że dorośli ludzie nie potrafią czegoś przerwać. Kiedy w domu trwa konflikt, kiedy jedna osoba płacze, a druga jest obojętna albo manipuluje, zwierzęta są wciągane w ten układ. Nie z własnej woli, nieświadomie, ale bardzo realnie. Czasem słyszę zdania, które brzmią niewinnie: jeszcze trochę, niech się uspokoi, nie mam serca wyrzucić.
nie ma gdzie iść. I rozumiem te słowa. Naprawdę je rozumiem. Bo miłość do człowieka bywa bardzo silna. Silniejsza niż rozsądek, silniejsza niż strach. Ale zwierzę nie żyje w świecie tych tłumaczeń. Nie rozumie powodów, nie rozumie intencji, nie rozumie, dlaczego napięcie trwa. Dla niego liczy się tylko jedno: czy w domu jest bezpiecznie. Jeśli nie jest, to każdy kolejny dzień jest kolejnym dniem stresu. I w tym sensie brak decyzji jest także decyzją. Decyzją o trwaniu w środowisku, które rani. Zwierzę nie potrafi powiedzieć dość. Nie potrafi się wyprowadzić. Nie potrafi postawić granicy. Ono tylko czeka i próbuje przetrwać. Czasem słyszę, że zwierzęta muszą się przyzwyczaić, że życie takie jest. Zwierzęta nie powinny przyzwyczajać się do strachu. One nie przyszły na świat po to, żeby płacić cenę za cudze konflikty. Nie przyszły po to, żeby być tłem dla czyjejś nieodpowiedzialności. Czasem największym aktem miłości nie jest trwanie. Czasem jest nim przerwanie. Zamknięcie drzwi, postawienie granicy, wybranie spokoju. Bo zwierzęta nie potrzebują idealnych domów. One potrzebują bezpiecznych domów. I bardzo często to my, dorośli, jesteśmy jedynymi, którzy mogą im to dać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba dziś powiedzieć. Bo za chwilę, kolejny raz, świat zrobi się głośny. Zbliża się Sylwester, noc huku, błysków, eksplozji. Dla wielu ludzi to tylko zabawa. Dla zwierząt to kolejny moment strachu. Nie tylko dla psów, nie tylko dla kotów, dla ptaków, które w panice zrywają się nocą i nie wiedzą, dokąd lecieć. Dla dzikich zwierząt, które uciekają w chaosie, gubią młode, wpadają pod samochody. Dla zwierząt gospodarskich, które nie mają gdzie uciec przed dźwiękiem rozrywającym ciszę. To wszystko łączy się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Bo strach zwierząt nie zaczyna się i nie kończy jednego dnia w roku. On narasta tam, gdzie brakuje spokoju, gdzie brakuje przewidywalności, gdzie emocje ludzi stają się dla nich zagrożeniem. Fajerwerki są tylko jednym z przykładów. Bardzo głośnym, bardzo widocznym, ale nie jedynym. Dlatego dziś nie chcieliśmy powtarzać wszystkiego od początku. O fajerwerkach mówiliśmy już w osobnym odcinku. Ten materiał jest nadal aktualny i link do niego znajdziecie pod tym podcastem. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć, co dzieje się ze zwierzętami tej jednej nocy, warto do niego wrócić. A dzisiejszy odcinek niech będzie uzupełnieniem. Przypomnieniem, że odpowiedzialność za zwierzęta nie kończy się na spacerze, karmieniu i dobrych chęciach. Zaczyna się w codziennych decyzjach. W wyborze spokoju zamiast chaosu. W ochronie zamiast tłumaczeń. Zwierzęta nie mają wpływu na to, jak żyjemy, ale my mamy wpływ na to, jak one czują się w naszym świecie. I bardzo często to od nas zależy, czy ten świat będzie dla nich bezpieczny. Na sam koniec chciałbym zostawić Was z jedną myślą. Zwierzęta to nie są dodatki do naszego życia, nie są tłem, nie są czymś obok. To żywe istoty, czujące, obecne, uważne. One naprawdę bardzo dużo rozumieją. Rozumieją więcej, niż często chcemy przyznać. Czują nasze emocje, czytają napięcie, zapamiętują strach i spokój. I bardzo często potrafimy wyrządzić im krzywdę zupełnie nieświadomie. Nie z braku miłości, ale z braku uważności. Dlatego warto czasem się zatrzymać, zwolnić. Popatrzeć na swoje zwierzę nie jak na obowiązek, ale jak na kogoś, kto z nami żyje. Bo one nie proszą o wiele. Proszą tylko o spokój, o bezpieczeństwo, o obecność. I to my jesteśmy jedynymi, którzy mogą im to dać. Dziękuję Wam, że byliście dziś z nami, że poświęciliście ten czas na refleksję, na zatrzymanie. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków podcastu, do kolejnych rozmów o zwierzętach, o empatii
o odpowiedzialności. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Dzięki temu nasz Kundel Podcast trafia dalej do ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, a my możemy tworzyć kolejne, coraz lepsze treści. Dziękujemy, że jesteście z nami.